Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 6. Dzisiaj witam Was ze słonecznej Arizony i poprowadzimy ten oto pociąg towarowy po linii kolejowej Cajon Pass. Dzisiaj będziemy mieli bardzo stromy zjazd, do którego musimy się najpierw troszeczkę przygotować. Nie zwlekajmy, wejdźmy na pokład, zacznijmy przygotowywanie naszej lokomotywy. O, czekajcie, nie z tej strony, nie z tej strony. O kurde, no dobra, to przejdziemy jeszcze raz naokoło. Pomyślałem sobie, że ze względu na temperatury, które panują dzisiaj i ostatnimi tygodniami na dworze, pomyślałem sobie, że pasowałoby, jak przejedziemy się po jakimś cieplejszym klimacie niż po Niemczech. Dlatego pomyślałem, że dzisiejsza mapa Arizona, Cajon Pass w bardzo słonecznej atmosferze, patrząc za okno i spoglądając na temperatury, zdaje mi się, że mieszkam właśnie w Arizonie. Szczerze powiedziawszy, od kilku dni termometry pokazują w zagłębiu rury do 40 stopni w cieniu, także nie jest tutaj wesoło, ale nie o tym dzisiejszy filmik. Postaram się nie pocić zbyt mocno podczas dzisiejszego nagrywania. Mam nadzieję, że mi się to w miarę uda. Okej. Jazda do przodu. Teraz tak, generator powinien być załączony. Światła. Hamulec dynamiczny włączony. Silnik działa, generator działa, kontrol jest włączony. Teraz tak, 3 światła białe z przodu. Ja coś muszę jeszcze tutaj włączyć. Na pewno było to i na pewno było jeszcze to. Jeszcze coś muszę załączyć. O właśnie, teraz mamy wszystkie światła. Numery są zapalone. Lokomotywa jest zasadniczo przygotowana do jazdy. Jeszcze muszę włączyć komunikację z innymi lokomotywami, że po prostu jak ruszę swoją lokomotywą, że pozostałe lokomotywy również zaczną zadawać moc tu, gdzież zaczną hamować. Nie zapomnijmy jeszcze ustawić hamulców na aktywne i zasadniczo powinniśmy już pomału luzować i będziemy mogli jechać, o ile tutaj ciśnienie na końcu przewodu hamulcowego zacznie rosnąć. Ta liczba tutaj pojawia się z naszego sensora, który jest tu. Ten czerwony sensor tutaj jest podłączony do naszego przewodu hamulcowego i ten sensor generuje informacje i przekazuje je do naszej lokomotywy w jakim stanie są właśnie hamulce, ale nie wiem dlaczego jeszcze ich nie luzuję. Nastawnik mam, to jest ok. Tu jest dzwon. Światła mamy, tylnych nie potrzebuję. Zasadniczo wszystko mam przygotowane. Szczerze... jeszcze tutaj, jeszcze ustawienia hamulca na towarowe. O właśnie, tego zapomniałem. Wiedziałem, że jeszcze trzeba gdzieś hamulce ustawić, ale nie wiedziałem do końca w którym miejscu. Lokomotywa jest dość nowa, wyszła ze 2 dni temu od nagrywania filmiku, bo wyszła w czwartek, ja nagrywam w sobotę. I nie wiem dlaczego jakoś mnie podkusiło, żeby cały ten pakiet lokomotyw kupić. Jest to lokomotywa GP60M, w tym przypadku H2, a w całym pakiecie jest jeszcze dołączona lokomotywa H4. Co te oznaczenia mówią, opowiem Wam po drodze. Mam tu przygotowaną listę notatek, mam tu przygotowanych kilka ciekawostek i właśnie o tych rozszerzeniach też Wam tutaj opowiem. No już zaczynamy się staczać, a to moc i heja, jedziemy do przodu.
Amerykańska moc! To jest to! To jest to! Dawno już tak nie bawiłem się dobrze jak teraz tutaj właśnie na tych amerykańskich liniach kolejowych. Patrzcie ile mocy, jak ta lokomotywa, jak ten zestaw się rozpędza. Jest naprawdę niesamowite. Pamiętajmy jednak, że zaraz przyjdzie ograniczenie na 45 mil i raczej nie powinniśmy go przekraczać ze względu na to, że mamy dzisiaj zjazd, bardzo zdradliwy zjazd tutaj na linii kolejowej Cajun Pass, z tym, że nie będziemy zjeżdżać tak jak to się kiedyś zjeżdżało tą pojedynczą odnogą tutaj, bo są tutaj dwa zjazdy, jest ta pojedyncza odnoga i jest tutaj w zasadzie zjazd dookoła tutaj tej linii kolejowej i właśnie tym zjazdem dookoła tej linii kolejowej będziemy dzisiaj jechać. Troszeczkę inaczej niż było to do tej pory, ponieważ w rozkładach jazdy właśnie na Cajun, czy tam Cajun Pass, nie wiem jak to się tam dobrze wypowiada, słyszałem Cajun Pass, tak też zostawię. Właśnie było tak, że się zjeżdżało tym pojedynczym zjazdem i ten zjazd był bardzo trudny ze względu na swoje pochylenie terenu. Mając pociąg, który waży bardzo dużo, było bardzo ciężko zachować cały skład, utrzymać nad nim kontrolę. Najczęściej były zawsze problemy właśnie z hamowaniem tego składu. Pamiętam ostatnio, jak tędy jechałem, to były czasy jeszcze Train Sim World 3. Patrzałem nawet u mnie na playliście, kiedy to ja ostatnio tutaj właśnie jechałem tym zdradliwym zjazdem. No, to był Train Sim World 3, dlatego też pomyślałem, że przydałoby się troszeczkę odświeżyć tutaj przejazd amerykańską maszyną, amerykańską linią kolejową. I przy okazji popatrzymy, jak tutaj to wszystko wygląda i zobaczymy, jak niedługo nasz krajobraz będzie wyglądał, jak się te temperatury za oknem będą dalej tak utrzymywać, w jakim stopniu są teraz. Tutaj jest właśnie odnoga w lewą stronę tym pojedynczym, bardziej zdradliwym zjazdem. My w tym momencie jedziemy tutaj prosto. I nie możemy praktycznie tutaj przekraczać prędkości. Zacznę już hamować pomału, mam tutaj 30 mil. Z tego co testowałem, to te lokomotywy mają dość fajny i dość mocny hamulec elektrodynamiczny, więc powinienem był w stanie utrzymać tą lokomotywę na całym zjeździe właśnie na tym elektrodynamicznym hamulcu. Zjazd 2,2% albo 22 promili jest... O kurde, jestem za szybko, jestem stanowczo za szybko. Jestem stanowczo za szybko! Jest to jedna z lokomotyw, które mogą używać hamulca elektrodynamicznego i hamulca głównego, czy hamulca zespolonego, nie zespolonego, no, hamulec główny, jak to jest tu przetłumaczone? Automatyczny hamulec, ok. No w zasadzie hamulec główny, oj. Czekajcie, trzeba to wyluzować, bo to kurde, ciut mi się zbyt mocno przycięło. Więc muszę tutaj trochę wyluzować i zadawać tutaj troszeczkę mniej tutaj tej siły hamowania. W każdym bądź razie pakiet lokomotyw pojawił się właśnie ostatnio na Steamie. Nie kosztował dużo, jakieś 15 euro w przeliczeniu na złotówki, plus minus będzie to 60 zł. W pakiecie są dwie lokomotywy, dwie różne lokomotywy. Jedna jest właśnie z tym pulpitem takim jak tutaj mamy, druga lokomotywa jest z tym pulpitem, który jest tutaj bardziej po lewej stronie. Tą drugą lokomotywą postaram się przejechać też Cajun Pass, tyle tylko, że będziemy się wdrapywać pod ten zjazd, który teraz mamy. Wezmę tą drugą lokomotywę, przygotuję filmik o niej i będziemy pod ten wjazd tutaj wjeżdżać. Także też na pewno będzie ciekawy
filmik, na pewno będzie też ciekawa jednostka. Ogólnie z lokomotyw jestem bardzo zadowolony, są łatwe w prowadzeniu, szybko luzują hamulce, przez co nie trzeba tak kolosalnie długo czekać, jak to czasami jest właśnie w tych amerykańskich lokomotywach. Ta mi się ogólnie bardziej podoba ze względu na to, że ja lubię bardziej lokomotywy z takim pulpitem, z takim biurkiem, trochę podobnym do naszego znanego wyglądu lokomotyw europejskich. Te lokomotywy tutaj z tym pulpitem po lewej stronie, z tą szafą taką, też nie są złe, ale jakoś mi nie podchodzą tak wyglądem właśnie jak te tutaj z pulpitem. Z zewnątrz bardzo fajna lokomotywa, bardzo ładne malowanie. Podoba mi się, jak w końcu zrobili lokomotywę, która jest troszeczkę przybrudzona. Widać, że ta lokomotywa jest skurzona, widać, że ta lokomotywa ma tutaj piach na sobie. Widać, że już troszeczkę lat ma na karku, to malowanie nie jest takie idealne, nie jest takie czyste. W końcu zrobili lokomotywę, która wygląda jak lokomotywa, która jest używana, a nie lokomotywa, która wyszła prosto z salonu i praktycznie jest w nowiutkim, wypolerowanym lakierze, nie? Ta druga lokomotywa z tego pakietu też bardzo fajnie wygląda, jest tak samo dobrze zrobiona. Tyle tylko właśnie, że one się różnią troszeczkę malowaniem i różnią się budową tutaj kabiny maszynisty, co uważam, że jest całkiem fajne. Dwie lokomotywy, które są zasadniczo różne od siebie. W końcu zrobili dwie różne lokomotywy, a nie lokomotywy, które dostały ekstra jakieś malowanie i sprzedawali je za 15 czy tam 16 euro. Jak to kiedyś zrobili z lokomotywami Santa Fe. Były to zwykłe, najzwyklejsze lokomotywy, które zostały tylko przemalowane i to wszystko, i sprzedawali je jako nowe lokomotywy. Przyznam, że chyba trochę się zaczęli uczyć, jak tutaj zarządzać tą grą. Także ciekawie się robi. Okej. Zobaczymy, jak otworzymy okno. Nie powinno być aż tak głośno, ale można wyjrzeć i można sobie pooglądać właśnie, jak nasz pociąg wije się tutaj po tych zakrętach, jak nasz pociąg tutaj jest zrobiony i jak on tutaj wygląda. Zawsze mnie fascynowało w amerykańskich pociągach to, że mamy pociąg, który jest dość ciężki. W naszym przypadku dzisiaj jest to pociąg, który waży 3300 ton, jest jeszcze znośnie, ale są pociągi, które ważą 5000 ton, 10 000 ton i tak dalej. I zawsze te długie pociągi, jadąc nimi, praktycznie jedziesz lokomotywą i końca za tobą nie widać. Wyjdziesz na kamerę zewnętrzną i nigdy nie widać, gdzie koniec twojego składu się znajduje. Tutaj fajnie jest to zrobione, jest to tutaj bardzo fajnie pokazane. Cajun Pass jest dość krętą linią kolejową, przez co właśnie można sobie włączyć tutaj hamulec, w tym przypadku elektrodynamiczny, i praktycznie można sobie wyjrzeć za lokomotywę, na inną kamerkę i podziwiać właśnie widoki, jakie tutaj panują. Ciepło. Zamknę okno, bo aż mi się ciepło robi. Okej. Także lokomotywy są fajne. Normalnie nie kupuję dodatkowych lokomotyw na amerykańskie linie kolejowe, ale tym razem coś mnie tknęło, żeby jednak tę lokomotywę wziąć, te lokomotywy praktycznie kupić. Pomyślałem, można tak dla zróżnicowania kontentu i żeby nie robić ciągle jednego i tego samego, można się kilka razy przejechać właśnie po amerykańskich liniach kolejowych. Co najciekawsze, z lokomotywami jest dodany osobny pakiet, osobny rozkład jazdy, może nie pakiet, jest dodany rozkład jazdy, który jest zbudowany właśnie pod te lokomotywy.
gdzie właśnie głównymi bohaterkami tych przejazdów są te lokomotywy. Patrzcie, jak się pociąg wije po tych zakrętach. To jest niesamowite. To normalnie aż się moje kolejowe serducho raduje, jak to widzę. Niesamowite. Jest dodany rozkład jazdy. Przejazd, którym my aktualnie w tym momencie jedziemy, jest to trzecia część kompletnego przejazdu. Ten przejazd tego składu jest w zasadzie podzielony na 3 części i można faktycznie tym składem przejechać całą przełęcz Cajún. Ja się na to nie zdobyłem ze względu na to, że musiałbym zrobić 3-godzinny filmik tylko i wyłącznie właśnie o tej lokomotywie i właśnie o tym przejeździe. O, sygnał W, czyli gwizdek. A wiecie co? Zróbmy dzisiaj coś innego. Staniemy sobie tutaj na przejeździe kolejowym, poczekamy aż pociąg będzie jechał. Train Spotter właśnie w grze komputerowej, to jest to. Tyle koni mechanicznych, co tutaj właśnie teraz przejechało, to normalnie można w Europie tylko pozazdrościć. I chyba zostały dołączone tutaj do tej lokomotywy również nowe wagony, ponieważ tych wagonów nie pamiętam. Są to wagony na przyczepy od tirów i szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby te wagony były wcześniej w grze. Jeżeli się mylę, napiszcie mi w komentarzach o tym, ale podejrzewam, że raczej tych wagonów kiedyś nie było. One w tym momencie zostały dodane razem z tymi lokomotywami, ale mówię, mogę się mylić ze względu na to, że no, amerykańskie linie kolejowe nie są moim głównym tematem przejazdów, jakie robię, ale raczej bym zapamiętał, że były właśnie te podobne przyczepy w grze. Ale muszę przyznać, że... Czekajcie, nie ta kamera, ta. Muszę przyznać, że nasze europejskie wagony właśnie na przyczepy od tirów bardziej mi się podobają. Nasze wagony były dodane, to znaczy nasze europejskie wagony były dodane razem z lokomotywą BR-145 Expert. Tam właśnie mamy te wagony. One się nazywają Taschenwagen, takie wagony kieszonkowe i przyczepy nie stawia się tak jak tutaj, bo tutaj są przyczepy na wagonie postawione. U nas w Europie te przyczepy się troszeczkę chowa w wagonie, żeby po prostu skrajnia u góry do sieci trakcyjnej była po prostu, ta odległość między przyczepą a siecią trakcyjną była po prostu większa. Pierwsza lokomotywa, którą naprawdę można prowadzić tak, jak się prowadzi nasze europejskie lokomotywy. Co za tym, co mam na myśli? Mam w tym momencie ustawioną 4. pozycję na hamulcu elektrodynamicznym, czyli lokomotywy poprzez zmianę biegunów silników trakcyjnych wytwarzają siłę hamowania. I to są jedne z jedynych lokomotyw, które znam, że można używać właśnie hamulca elektrodynamicznego i hamulca zespolonego, czy tam hamulca zasadniczego razem. Te poprzednie lokomotywy BNSF, które właśnie były dodane fabrycznie do przełęczy Cajún, jak tylko były tak skonstruowane, że jak tylko zadaliśmy moc na hamulcu elektrodynamicznym, to hamulec zespolony automatycznie się luzował, co mi bardzo to przeszkadzało, ponieważ przez to miałem większe problemy
z okiełznaniem maszyny praktycznie na bardzo stromym zjeździe. Tutaj jestem w stanie sobie troszeczkę lepiej z tym poradzić, właśnie przez to, że te dwa hamulce nie wykluczają się nawzajem, one raczej ze sobą współpracują. O! Jedź przez lokację Cajun T2, już niedługo tutaj będzie po prostu przejazd. Zobaczymy, czy dostanę chociaż złoto na tym przejeździe. Jak pierwszy raz jechałem testowo ten przejazd, no to wywaliło mi srebro. Dostałem faktycznie srebro za zjazd tutaj po tej linii kolejowej. Zobaczymy, czy chociaż teraz złoto wywalczę, czy dalej będę się męczył ze srebrem. Co mnie by interesowało, może wy mi pomożecie, a przynajmniej ludzie, którzy grają regularnie amerykańskie linie kolejowe, powiedzcie mi, czy jest możliwe włączenie systemów bezpieczeństwa w tych amerykańskich lokomotywach, bo standardowy skrót klawiszy, czekajcie, i pod górę, właśnie takim pociągiem będziemy pod górę jechać prawdopodobnie w przyszłym filmiku, albo kilka filmików dalej, także jeszcze wezmę drugą lokomotywę i będę starał się pokonać całą przełęcz w drugą stronę. Co mam na myśli? Control i numpad Enter tutaj nie działa w tej lokomotywie i nie wiem, gdzie są przełączniki do włączania systemów bezpieczeństwa. Chętnie bym się tutaj pobawił trochę w jakiś czuwak aktywny albo w jakieś systemy bezpieczeństwa, ale szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia, gdzie to się tutaj włącza, dlatego fajnie by było, jakbyście mi troszeczkę pomogli, przynajmniej jakbyście mnie nakierowali, w którą stronę muszę patrzeć, do której szafy muszę zajrzeć, gdzie te przełączniki są i jak te przełączniki się nazywają. Chyba że nie idzie włączyć systemów bezpieczeństwa w amerykańskich lokomotywach, to też jestem z tym jak najbardziej jestem wyrozumiały. 35 mil na godzinę. Ok, troszeczkę będziemy mogli zwiększyć naszą prędkość, ale nieznacznie. Oczywiście 30 km na godzinę maksymalna prędkość ze względu na bardzo stromy zjazd, ze względu na bardzo dużą ilość zakrętów i nie daj Boże, jakby tutaj hamulce zawiodły, byłby problem. Nawet, teraz mi się tak właśnie skojarzyło a propos tych hamulców, pamiętam, że kiedyś oglądałem program dokumentalny, to był program dokumentalny po angielsku. Kiedyś zdarzył się właśnie wypadek kolejowy na tej przełęczy. Cajun Pass miał bardzo mocny, bardzo ciężki wypadek kolejowy właśnie przez to, że pociąg był za ciężki i jego hamulce nie wytrzymały podczas zjazdu. Nie wytrzymały hamulce elektrodynamiczne i hamulec zespolony, hamulec główny też nie wytrzymał i pociąg zaczął się tak szybko staczać, że na dole tej przełęczy wykoleiły się wszystkie wagony, które były tam podpięte. Nie wiem zbytnio, jak wam mam powiedzieć, żebyście sobie to wygooglowali, ale podejrzewam, że jak wygooglujecie katastrofa kolejowa Cajun, czy tam Cajun Pass, to na pewno wam się to wyświetli na YouTubie. Uwierzcie mi, bardzo ciekawa sytuacja, jak to właśnie niektóre zaniedbania w Ameryce doprowadziły do tego, że pociąg tutaj na tej przełęczy, właśnie na tym zjeździe, którym my teraz jedziemy, po prostu się wykoleił. A my tu mamy do 35 mil na godzinę, to troszeczkę zluzuje hamulec elektrodynamiczny, przez co moja lokomotywa pomału będzie przyspieszać, ale nie na tyle, żeby po prostu nie stracić nad nią kontroli. Ale jak sami widzicie, mamy cały czas zjazd o pochyleniu między 2 a 2%, między 1,9 a 2,2%, także
19 do 22 promili. Naprawdę szacun na zjazd właśnie tą linią kolejową. Chyba tutaj właśnie zaczyna być widoczna linia kolejowa tego zjazdu właśnie, tak jest, tego pojedynczego zjazdu, na którym można było bardzo szybko stracić kontrolę. My jesteśmy w tym momencie tutaj, dojeżdżamy praktycznie do punktu kontrolnego, w którym łączą się obie linie kolejowe i będziemy jeszcze jechać tutaj tą linią head aż do stacji San Bernardino. Oczywiście kontrolując cały czas sytuację, kontrolując cały czas siłę hamowania. Jak sami widzicie, w tym momencie cały czas kontroluję skład za pomocą silnika, za pomocą hamulca elektrodynamicznego. Mamy podpiętych raz, dwa, trzy, cztery, pięć lokomotyw z przodu, z tyłu nie mamy żadnej i te 5 lokomotyw są w stanie wygenerować siłę hamowania, która trzyma cały skład na wodzy. Mamy kontrol cały czas nad całym składem. Dobra, przygotowałem tutaj jeszcze kilka fajnych informacji o lokomotywie, kilka takich ciekawostek technicznych oraz tutaj jak ta historia tej lokomotywy się potoczyła. No to co, zaczynamy opowiadać o naszej dzisiejszej bohaterce. Jest to lokomotywa GP60M H2. Jest to lokomotywa EMD GP60M w malowaniu BNSF Heritage 2. To jedna z najbardziej charakterystycznych i historycznych czteroosiowych lokomotyw spalinowych w Ameryce Północnej. Stanowi ona zwieńczenie legendarnej serii Jeep albo Jeep. Nie, Jeep to nie, bo to Jeep to GEEP, tak jest tutaj napisane. Jest to skrót od General Purpose firmy Electromotive Division EMD i jest to lokomotywa, która ma układ osi BOBO. Producent tej lokomotywy to jest właśnie EMD General Motors, czyli Electromotive Division. Starajmy się tutaj troszeczkę rozpędzić, bo do 45 mil mogę tutaj wyciągnąć, więc głupio byłoby nie skorzystać z tej okazji. Silnik główny jest to właśnie EMD16, model 710G3A. Jest to dwusuwowy silnik V16 z turbodoładowaniem, który generuje 3800 koni mechanicznych. Jest to w przeliczeniu na kilowaty około 2800. Jak tak pomyślimy, ok, 2800 kW jest w miarę, jest to standardowa ilość właśnie generowanej mocy silnikiem. Jakie 35? To 35 nie było. Do tego jeszcze wrócę, bo zdaje mi się, że niektóre ograniczenia prędkości tutaj nie są wyświetlane. Dobra, no to szybko teraz hamujemy. Oczywiście tablica W, czyli Whistler. Gwizdamy! Staniemy sobie na przejeździe kolejowym, z rogatkami. Kurde, te dźwięki są niesamowite. Muszę przyznać, że siedzę tutaj z uśmiechem na twarzy, bo po prostu tak lubię te dźwięki właśnie dieselowych lokomotyw, nie?
Niesamowite. Dobra, wracajmy tutaj do opowieści właśnie o lokomotywie. Prędkość maksymalna lokomotywy jest 70 mil na godzinę, jest to około 113 do 115 km na godzinę, jeżeli właśnie to przeliczymy na nasz europejski system. Masa służbowa lokomotywy to 282 tysiące funtów, w przeliczeniu jest to 128 ton. Jest to naprawdę bardzo zbliżona lokomotywa do tych, co u nas po Europie jeżdżą, jeżeli chodzi o wagę i o prędkość, o wagę, prędkość i praktycznie moc znamionową. Podobne lokomotywy spalinowe jeżdżą u nas właśnie po Europie i też mają właśnie mniej więcej, ale nie, czekajcie, hej, hola, hola, 128 ton na czteroosiową lokomotywę, to ta lokomotywa jest o wiele cięższa niż nasze europejskie lokomotywy. Ja sobie tutaj pomyślałem, 128 ton, tyle to wyciągają nasze lokomotywy, ale sześcioosiowe, a nie czteroosiowe. To tutaj jest ponad 31, około 32 ton na oś w przeliczeniu. Kurde, ta lokomotywa jest naprawdę niesamowicie ciężka. 32 tony na oś. Ta lokomotywa nie miałaby prawa wjechać na żadne nasze europejskie torowisko. Jest za ciężka po prostu. Niesamowite. Siła pociągowa tej lokomotywy to 390 kN. Ok, siły pociągowej ma o wiele więcej niż nasze jednostki. Teraz mi tak do głowy przychodzi, bo robiłem filmik ostatnio o lokomotywie Voith Maxima 40cc, no to Voith Maxima miała więcej tej siły pociągowej, ale to też jest sześcioosiowa lokomotywa, także jak na czteroosiową lokomotywę to przyznam, że całkiem spory wynik, no ale znamy to już właśnie z amerykańskich maszyn, znamy to już z amerykańskich linii kolejowych. W Ameryce musi być wszystko duże, ciężkie, silne, najlepsze i w ogóle wszystko także to już znamy po prostu. Lokomotywy te powstały wyłącznie na zamówienie kolei Atkinson oraz Topeka and Santa Fe Railway, czyli praktycznie dwie firmy sobie zamówiły te lokomotywy i dla tych dwóch firm te lokomotywy były budowane. W latach 1985 a 1994 EMD, czyli firma produkująca te lokomotywy, produkowała standardowy model GP60 z wąskim nosem i zbudowano tych lokomotyw około 294. Santa Fe poszukiwało jednak maszyn do obsługi swoich flagowych ekspresowych pociągów intermodalnych. Złożono w sumie zamówienie na 63 egzemplarze specjalnej wersji oznaczonej literką M. I tu wracamy właśnie do nazwy tych lokomotyw, ponieważ te lokomotywy nazywają się właśnie GP60M. Są to po prostu lokomotywy zmodernizowane. Jak zwykle się wziąłem i zaczytałem, a ja tutaj pruję prawie 40 mil na godzinę. Kurde. Czekajcie. O, to złota chyba nie będzie. Za takie przekroczenie prędkości to uff. Dobra. Nic na to nie poradzę. Troszeczkę się zagapiłem, troszeczkę się zaczytałem. O, hobby to hobby, kurde, nie? Jak człowiek się zaczyta w czymś bardzo interesującym, to wtedy się nic innego dookoła nie liczy. Już się tyle razy przekonałem to właśnie z tym symulatorem. Tyle nagłych hamowań, co ja przez to dostałem, to się normalnie w głowie nie mieści. Ale nic. Wróćmy jednak do lokomotywy. Właśnie te lokomotywy GP60M to są właśnie lokomotywy po modernizacji. Tych lokomotyw jest tylko 63 egzemplarze. I to są nawet numery między 100 a 162 i jak popatrzymy na kamerę zewnętrzną, to my jedziemy lokomotywą 133, czyli mieścimy się właśnie w tym przedziale. No dobra,
Co było modyfikowane? Główną modyfikacją było zastosowanie bezpiecznej kabiny typu północnoamerykańskiego, czyli ta właśnie North American Safety Cab z szerokim nosem i ukośną szybą przednią. Zobaczmy, mamy ukośną szynę, mamy ukośne szyby przednie i szeroki nos. Wąski nos, czym się różnią te dwie lokomotywy jeszcze? Wąski nos to jest lokomotywa, która ma tylko taki nos z przodu. Też są takie lokomotywy tutaj w tej grze, dlatego dla porównania wąski nos to nie mają tych skosów tutaj po prawej i po lewej stronie, tylko jest tylko i wyłącznie ta część tutaj kabiny. Rzućmy więcej hamulca. O, z naprzeciwka coś jedzie. O, siema kolego. Kurde, ale to jest masa, ja nie mogę. Ukośna szyba przednia, zwiększało to drastycznie bezpieczeństwo załogi podczas zderzeń. Reflektory zostały przesunięte nieco w prawo na nosie, aby zrobić miejsce dla frontowych drzwi. Dla frontowych drzwi ewakuacyjnych. Tutaj są właśnie te drzwi ewakuacyjne i jak widzicie, reflektor nie jest typowo na środku, jest lekko przesunięty właśnie w prawą stronę, żeby tutaj można było wbudować drzwi dla maszynistów, żeby po prostu w razie niebezpiecznych sytuacji, tu gdzieś wypadku, żeby po prostu mogli z maszyny szybciej wyjść. Bardzo sprawne rozwiązanie, ale też bardzo często znane właśnie z amerykańskich lokomotyw. Te drzwi z przodu tutaj to naprawdę bardzo dużo modeli posiada. Okej, lokomotywy te fabrycznie wyjechały w kultowo czerwono-srebrnych barwach pasażerskich Warbonnet, czy jakoś tak, ciężko przeczytać, nie znam się tak zbytnio na angielskim. Okej, w 1996 roku doszło do wielkiej fuzji kolei Santa Fe oraz Burlington Northern, w wyniku której powstało dzisiejsze BNSF Railway. Cała flota 63 sztuk GP60M została przejęta przez nowego operatora. Stąd właśnie wzięły się te lokomotywy w barwach BNSF. I tutaj wróćmy jeszcze właśnie do drugiej części nazwy naszej lokomotywy, nie BNSF, tylko GP60M-H2. I właśnie H2 jest po prostu oznaczeniem malowania tej lokomotywy. Malowanie Heritage 2, czyli właśnie H2, wprowadzone przez firmę BNSF na przełomie wieków, charakteryzuje się dominującym pomarańczowym kolorem nadwozia, ciemnozielonymi pasami i dachem, żółto-złotymi liniami oddzielającymi kolory i właśnie charakterystycznym dużym logiem stylizowanym napisem BNSF. I jak teraz popatrzymy tutaj, logo BNSF, duży napis BNSF jest tutaj, złote linie oddzielające dwa kolory i właśnie ten czarny tutaj dach oraz czarne tutaj, że tak powiem, górna część tej klatki zgniotowej, kurde, która tam została wprowadzona, wbudowana w tą lokomotywę. Także lokomotywy te w wersji H2 i H4, one są nie tylko różnią się pulpitami sterującymi tutaj w lokomotywie, ale również różnią się malowaniami. Te skróty właśnie to są skróty od malowania, które jest po prostu zastosowane na tej lokomotywie.
O, tu mam jeszcze napisane właśnie, że większość maszyn GP60M z czasem straciła swoje srebrne barwy War Bonnet na rzecz właśnie schematu H2, a późniejszego H4. Tę lokomotywę H4 na 100% Wam pokażę. Jak już wspomniałem, Kahun Pass będziemy pokonywać w drugą stronę, będziemy się męczyć nie ze zjazdem, tylko właśnie z podjazdem bardzo ciężkiego składu towarowego. Dalsze losy tej lokomotywy i modernizacja GP60M-3. Gdy pociągi intermodalne stały się zbyt ciężkie dla lokomotyw czteroosiowych, BNSF przesunęło GP60M do lżejszych zadań, do tzw. pociągów lokalnych, zdawczo-odbiorczych oraz prac manewrowych na stacjach rozrządowych. W 2015 roku BNSF rozpoczęło program gruntownej modernizacji tych starzejących się maszyn we współpracy z firmą Wabtec. Zmodernizowane jednostki oznaczono jako GP60M-3. Najważniejszą zmianą wewnątrz kabiny była rezygnacja z oryginalnego pulpitu sterowniczego stylizowanego na biurko, czyli to, co my mamy tutaj przed sobą, na rzecz standardowego stojaka sterowniczego typu AAR, który jest znacznie wygodniejszy dla maszynistów podczas częstych manewrów i jazdy tyłem, co oznacza, że tutaj tak do wyjaśnienia, podczas modernizacji rezygnowano właśnie z tego biurka, tutaj z tego pulpitu na rzecz tej szafy, która stoi tutaj po lewej stronie, no bo jakby nie patrzeć, to maszynista obsługując w tą stronę maszynę może się odwrócić do tyłu, żeby całą maszyną wycofać i do przodu, żeby po prostu jechać dalej. Jeżeli przerobili tą maszynę praktycznie na maszynę prac manewrowych, no to musieli jakoś ulepszyć komfort prowadzenia takich maszyn, a że w Ameryce te lokomotywy są naprawdę bardzo długie i widoczność do tyłu no jest taka sobie, więc prowadząc taką maszynę tyłem, no to musielibyśmy się albo wychylać przez okno i praktycznie do tyłu, albo praktycznie przez któroś z ramion obracać się i patrzeć do tyłu przez to okienko, czy aby na pewno wszystko tam z tyłu jest jak być powinno. Kurde, nie miałem się tak rozpędzić, ale lokomotywa powinna się zaraz złapać tutaj. O właśnie. I teraz zostawimy na 6 i niech ta lokomotywa się tutaj tak buja. Także lokomotywy są naprawdę bardzo fajne. Model H4 Wam jeszcze pokażę. W tym momencie jedziemy modelem H2 i to właśnie model H2 charakteryzuje się biurkowym pulpitem, który jest przed nami oraz bardzo charakterystycznym malowaniem tej oto lokomotywy. Są to dość stare lokomotywy, ale jak już sami słyszeliście, jeszcze spełniają swoje zadania, jeszcze można nimi się, że tak powiem, pobawić przy jakichś lekkich składach i tu gdzieś pracach manewrowych, ale w sumie to też by się pokrywało z tym, co my dzisiaj ciągniemy, ponieważ my prowadzimy pociąg właśnie mieszany, bo intermodalny to nie jest, ponieważ nie mamy samych kontenerów, mamy tylko kilka wagonów z kontenerami i reszta to są wagony z naczepami od ciężarówek, ale skład waży około 3000 ton, co właśnie pokrywa się z tym, co Wam tutaj opowiedziałem, że te lokomotywy są po prostu przekazane do lżejszego transportu kolejowego, lżejszego transportu towarowego. O ile ten 3000 ton to w Polsce czy tam w Niemczech już byłoby dość sporym wyzwaniem, no ale w Ameryce 3000 ton jest lekkim składem towarowym, także no, różnica kontynentów, różnica po prostu całego systemu, nie?
Ok, tutaj mam przejechać. Kolejny punkt kontrolny jest za około 5 mil i jest to lokalizacja Ono. Tutaj mogę się do 55 mil rozpędzić, także zwolnię trochę hamulec, ale w dalszym ciągu muszę starać się utrzymać lokomotywę na wodzy, żeby mi się po prostu nasz dzisiejszy rumak z lejców nie wyrwał. 55 mil, ale w dalszym ciągu mam hamulec elektrodynamiczny i w dalszym ciągu mamy zjazd 2,2%. Muszę pamiętać, że im szybciej jedziemy, tym ten hamulec nie jest wydajny. Ale lokomotywa też jest w środku bardzo fajnie zrobiona, jest bardzo łatwa do przygotowania, trzeba po prostu pamiętać o niektórych rzeczach, właśnie głównie o hamulcu tutaj, ustawieniach hamulca, zawór otwierający hamulec i praktycznie tutaj można zobaczyć, jakie mamy ciśnienie na końcu składu. Jeżeli tutaj mamy w okolicach 90, to jest chyba, co to jest, PSI, oznacza to, że cały skład jest wyluzowany. Lokomotywa ze składem luzuje dość szybko, nie trzeba bardzo długo czekać na to, żeby po prostu hamulec był wyluzowany, więc przyznam, że są to lokomotywy, obie z tego pakietu lokomotyw, są to lokomotywy, które są bardzo przyjazne początkującym graczom. W Ameryce z pociągami towarowymi największym wyzwaniem jest właśnie zapanowanie nad całą masą i wyhamowaniem składu. Te hamulce działają w Ameryce troszeczkę inaczej ze względu na to, że składy ogólnie są bardzo długie. Nierzadko zdarza się, że pociągi w Ameryce mają po kilka kilometrów długości i teraz sobie wyobraźcie, że macie przewód hamulcowy, który z przodu jest już wyluzowany, a skład z tyłu jeszcze w ogóle nie zaczął nawet jeszcze nie dostał informacji, że z przodu już się coś dzieje i właśnie w niektórych przypadkach jest ciężko wyhamować, tudzież ruszyć bardzo długim składem towarowym, no bo po prostu te hamulce trochę inaczej działają. W tej lokomotywie mamy na wyświetlaczu tutaj, gdzie ile właśnie panuje, jakie ciśnienie panuje na końcu przewodu hamulcowego. W tej drugiej lokomotywie mamy tutaj taki duży wyświetlacz elektroniczny, wyświetlacz, na którym właśnie też jest w pewnym miejscu podana wartość na końcu przewodu, także na obu tych lokomotywach można patrzeć, można właśnie orientować się, czy skład już wyluzował, czy nie. Poza tym Cajun Pass ma to do siebie, że stacje tutaj są zazwyczaj bardzo pochylone, także czy skład już wyluzował, niekoniecznie musimy to tutaj widzieć, po prostu w pewnym momencie zacznie nam skład uciekać do przodu albo do tyłu, w zależności w którą stronę jest pochylenie terenu, ale ogólnie moim zdaniem obie lokomotywy są bardzo przyjazne początkującym graczom, którzy chcą spróbować swoich sił na amerykańskich liniach kolejowych. Pociągi dołączone właśnie do rozkładu jazdy dla tych dwóch jednostek też nie są bardzo długie, bardzo skomplikowane, więc można w zasadzie nauczyć się jazdy tymi lokomotywami. Z tym, że mi osobiście jeszcze brakuje dodatkowego wyzwania w postaci systemów bezpieczeństwa, no ale jak już powiedziałem, nie wiem, jak się na tych lokomotywach włącza te systemy bezpieczeństwa, dlatego mam nadzieję, że mi troszeczkę pomożecie. Czy w ogóle jest możliwe włączyć systemy bezpieczeństwa, czy nie, ale początkujący gracze nie muszą właśnie o tych systemach bezpieczeństwa myśleć, dla nich najważniejsze jest ustawić tutaj hamulec na towarowy,
ustawić zawór hamulców właśnie na otwarty. Generator to jest też wyjątek tej lokomotywy, ponieważ w tych lokomotywach, jeżeli wsiadamy w rozkładzie jazdy do tych maszyn, to generator jest już zazwyczaj włączony, to pole generator field, bo w innych amerykańskich maszynach właśnie przełącznik z generatorem jest zazwyczaj wyłączony i trzeba go szukać, żeby po prostu ruszyć lokomotywą, bo bez generatora, czy tam jakbym to nazwał, trakcji, nie jesteśmy w stanie ruszyć tym pojazdem, a tutaj generator jednak jest załączony praktycznie od samego początku i praktycznie można wyluzować, ustawić hamulce, wyluzować i można od razu jechać do przodu. To jest naprawdę, przygotowanie tej maszyny to jest naprawdę bułka z masłem, uwierzcie mi. Dodatkowo ja sobie jeszcze tutaj włączam oświetlenie tutaj jest numerów i tutaj jest jeszcze crosswalk light, to będzie gdzieś tutaj jakieś oświetlenie, o właśnie tutaj, oświetlenie tutaj przy tych schodkach z przodu i z tyłu, nie, z tyłu tylko, ok. Też jest tutaj jeszcze oświetlenie przy wózkach trakcyjnych, w tym momencie tego tak dobrze nie widać, a tutaj są lampki. Dobrze tak nie widać ze względu na to, że nie jest aż tak całkiem ciemno. Ja wybrałem wprawdzie wieczorną porę na dzisiejszy przejazd, ponieważ wieczorne klimaty są po prostu o wiele fajniejsze. Wieczorne przejazdy albo gdzieś przejazd z samego rana, gdzieś jest ciemnego, robi jasno. Ale jak już wspomniałem, bardzo fajne lokomotywy. Jeżeli lubicie klimaty amerykańskie albo chcielibyście spróbować sił amerykańskich klimatów, no to w tym momencie Cajon Pass jest prawdopodobnie w promocji ze względu na Summer Sale, na wyprzedaż, na letnią wyprzedaż na Steamie. Można ją na pewno tam za grosze kupić i do tego ta lokomotywa. I jeździcie, bawicie się syreną. Bawicie się turbosprężarką, bawicie się silnikiem, hamulec elektrodynamiczny, który naprawdę ma dużo mocy. Lokomotywy są tak tutaj pospinane, że zazwyczaj mają więcej mocy niż potrzebują, dlatego też dobrze się rozpędzają te składy. Także, przepraszam, zaschło mi w gardle, jest tak ciepło. Ja mam w tym momencie w pokoju 31 stopni, kurde, i tego nie mam ani jak schłodzić, ani nic, aż mi w gardle zaschło. Zrobię sobie łyka kawy. No bywa. Lato w tym roku jest naprawdę brutalne. Na Arizonie na pewno nie jest tak gorąco, jak jest gorąco w Europie. Wprawdzie już tutaj bardzo mocno wyhamowałem, mam 32 mile, mogę jechać 55, ale z tego co kojarzę, teraz przejedziemy przez stację San Bernardino i będziemy musieli się za tą stacją gdzieś tam z tyłu zatrzymać. Fajnie było tak dla odmiany przejechać się amerykańskim pociągiem. Cały czas robię niemiecki content, no ale szczerze mówiąc na niemiecki content już mi się troszeczkę pomysły pokończyły, więc możliwe będzie, że w przyszłości zrobię troszeczkę więcej amerykańskiego contentu. Pojeździmy sobie po tych amerykańskich liniach kolejowych. No, w Niemczech, jakby nie patrzeć, no to kanał już mam od 5 lat i od 5 lat wałkuję niemieckie lokomotywy i powiem szczerze, że mi się troszeczkę pomysły pokończyły. Oczywiście niemiecki content, niemieckie lokomotywy dalej będą wałkowane u mnie na kanale. Jest to temat, który jednak najbardziej lubię z symulatorów kolejowych, ale tak w międzyczasie dla odmiany chyba będzie jeszcze jakiś amerykański content, może jakiś amerykański pociąg osobowy. Z tego co pamiętam właśnie z tego co pamiętam właśnie na liniach kolejowych Antelope Valley albo na tych osobowych liniach kolejowych
też można było bardzo fajnie sobie pojeździć pociągami, właśnie ze względu na to, że silne jednostki, bardzo dużo miejsc do trąbienia, bardzo dużo przejazdów kolejowych. O, właśnie o tą lokomotywę mi chodziło. Tutaj Metrolink, ale już nie pamiętam oznaczeń tej lokomotywy. Właśnie tą lokomotywą też już dawno nie jeździliśmy i też byłoby fajnie się przejechać. Z tego co pamiętam, to też miałem naprawdę dużą frajdę podczas jazdy tą lokomotywą, no bo przecież cały czas jedziemy linią kolejową z bardzo dużą ilością przejazdów i co robimy w Ameryce? Oczywiście trąbimy non-stop, bo przecież w Ameryce należy cały czas trąbić, nie? Troszeczkę ciszej. Spaliny widać, że już się unoszą nad lokomotywą. Zadajemy troszeczkę mocy. Muszę tylko pamiętać, że mamy czerwone przed sobą. Także delikatnie tutaj z mocą. Nie ma co szaleć. Widzicie, ja już mam hamulec dawno wyluzowany. Mam w przewodzie hamulcowym w lokomotywie około 90 PSI, a na końcu składu jest jeszcze 85. Skład jeszcze w tym momencie nie wyluzował nawet do końca. I to jest właśnie największy problem w amerykańskich długich składach. Te hamulce to naprawdę koszmar. I jeżeli macie jeszcze lokomotywę, która nie ma połączonego hamulca elektrodynamicznego z hamulcem zespolonym, no to macie przewalone na stromych liniach. O! A to jest zatrzymanie, a to nie, to my tutaj już hamujemy. Myślałem, że mam tu przejechać. To nie, okej. To już teraz wiem, dlaczego jest czerwone przed nami. Jak? Mamy złoto? Nie, mamy srebro, bo nawet nie dostałem kolejnego medalu, dostałem złoto. Jak widzicie, jest to trzecia część z kompletnego przejazdu tym składem. Tym samym dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli lubicie symulatory kolejowe i wam się ten odcinek spodobał, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków z różnych symulatorów kolejowych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wspierających mój kanał. A ja wam wszystkim życzę miłego dnia, trzymajcie się, nie dajcie się upałom. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!